Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Jacek Podgórski, lot nad Kaczym Gniazdem, 16 czerwca dzisiaj. Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, czyli po prostu jest dzisiaj Dzień Czołgisty. No nic, nie chce być inaczej. Po sieci krąży taki dowcip, który jakoś tam się odwołuje nawet do tego, co mówił Damian Duda u nas w audycji o roli dronów i o wzrastającej roli dronów i o tym, że wojska pancerne w starciu z dronami nie zawsze mają przewagę. Taki dowcip krąży o szkoleniu czołgisty. Na szkoleniu czołgista pyta się: panie majorze, po co nam pancerz, jak drony i tak nas trafią? Szeregowy, pancerz jest po to, żebyś miał o czym opowiadać w knajpie, jak przeżyjesz. Andrzej Rozenek, dzień dobry Andrzeju, witam cię serdecznie. Andrzej jest daleko, będzie przemawiał do nas z dalekiego kraju. Czołgiem, Jacku, witam Państwa. Nie z tak dalekiego, z bliskiego memu sercu kraju. No proszę, to się ujawniło się. Ujawnił jest, gdzie jest, nie powiedział. Teraz zgadywanka, ale to będzie prosta zgadywanka, bo musicie Państwo wrócić do odcinków sprzed blisko roku i tam poszukacie i jak znajdziecie Andrzeja w odcinkach sprzed prawie roku, z lipca, czy tam sierpnia, to będziecie wiedzieli, gdzie jest w tym roku. To jest to samo miejsce. Taka jest to zagadka, która zagadką nie jest. Ale zaczynamy. Dzisiaj, proszę Państwa, jest ostatni dzień składania protestów wyborczych. Jak ktoś jeszcze tego nie zrobił, to zachęcamy, żeby to zrobił. Można wejść na stronę Protest Wyborczy Romana Giertycha, czy Protest Wyborczy Giertycha i tam jest do pobrania jego protest. Można się pod nim podpisać i wysłać jako własny. Można też sformułować jakiś tam własny protest. Podpisywać się już pod petycją nie ma sensu, bo petycja została zamknięta, ale o niej zaraz sobie powiemy. Roman Giertych złożył ten protest. Powiedział, że z całego kraju docierają informacje o nieprawidłowościach w sprawozdaniach komisji wyborczych i złożył do sądu wniosek o ponowne przeliczenie głosów w kilkunastu komisjach, bo przecież to jest ważne, a wyraźnie widać, że komuś zależy, żeby ta sprawa nie była kontynuowana. Tu na głównego obrońcę wyborów i niedotykania się do tych wyborów wyrasta pan Matecki, tak? Czyli ten, który propagował, upowszechniał tą dziwną, nielegalną aplikację, która była może aplikacja była legalna, ale była nielegalnie wykorzystywana przez członków komisji do badania zaświadczeń. Nie wiadomo czemu miała służyć, dlaczego, w jakim celu i po co. Matecki napisał, że Giertych i jego petycje to desperacka próba podważania woli narodu. Wybory były uczciwe, PKW potwierdziła wyniki, a światowi przywódcy gratulują Nawrockiemu. KO nie potrafi przegrać z honorem. No, dowodem tego, że wybory były uczciwe, to jest, zdaniem pana Mateckiego, fakt, że PKW potwierdziła wyniki, czyli sumowała to, co komisje obwodowe wysłały do okręgowych, a okręgowe podsumowały, czyli matematykę, to znaczy potwierdziła, że w matematyce coś tam plus coś tam to jest ileś tam, ale nie wiadomo, czy dane wyjściowe się zgadzają, Andrzeju, i tu jest chyba główny problem tych wyborów. W danych wyjściowych do tego dodawania. No, jeden z członków sztabu wyborczego, Rafała Trzaskowskiego, niezawodny zresztą Cezary Tomczyk, już poinformował, że sztab również dzisiaj złoży protest i domaga się przeliczenia wszystkich głosów. A co najmniej tych głosów w tych komisjach, w których doszło do dziwnych sytuacji. I te anomalie wyborcze to nie jest tylko zaliczenie głosów Rafała Trzaskowskiego na Nawrockiego i odwrotnie, ale tam jest kilka sytuacji, na które zwraca uwagę Cezary Tomczyk. Między innymi przyrost głosów nieważnych, szczególny przyrost w tych komisjach, gdzie wcześniej wygrał Rafał Trzaskowski. No to naprawdę budzi wątpliwości. I zupełnie inny wynik wyborczy niż przewidywane przez takie algorytmy, które powinny w miarę blisko określić przepływy elektoratów i to, jak te głosy się rozłożyły. Jeżeli te anomalie są zbyt duże, no to nie można mówić o przypadku, tylko raczej doszło do jakichś naruszeń uczciwości tych wyborów. To też dotyczy wielu komisji. Moim zdaniem
naprawdę nic nie zaszkodzi, żebyśmy przeliczyli te głosy, a jeżeli przeliczymy i się okaże, że Nawrocki wygrał, no to chyba tym lepiej nawet dla pisowców, prawda? No bo będą mogli wtedy powiedzieć, dobra, zobaczcie, tutaj już chyba bez żadnych wątpliwości nasz kandydat zwyciężył. Także uczciwi nie mają się czego bać. No jeżeli wybory były uczciwe, jeżeli nic się nie wydarzyło, to nie rozumiem, skąd te głosy sprzeciwu i dlaczego Matecki się tak oburza. Chyba w naszym interesie jest, żeby prezydent Rzeczpospolitej był wybrany większością głosów, tak jak mówi konstytucja, a nie wybrany, bo tak chcieli na przykład członkowie iluś tam tysięcy komisji. Co ciekawe, po prawej stronie podnosi się krzyk. Dlaczego to by nie przeliczyć? Ano nie przeliczyć dlatego, że to kosztuje, bo to są koszty. Natomiast nikt nie zwrócił uwagi na to, ile to kosztowały te wybory kopertowe, które się nie odbyły. Jakoś tutaj krzyku nie widać i nie słychać, prawda? Ale wracając jeszcze na chwilkę tylko do Cezarego Tomczyka, on tam dosyć bardzo precyzyjnie pokazał, na czym to te wszystkie dziwne rzeczy polegały, a dziwne rzeczy polegały między innymi na tym, że bardzo wiele osób zaznaczało 2x. No to wydaje się co najmniej dziwne, bo to nie jest jakaś skomplikowana procedura i tych głosów tam pod 200 000 było z tymi 2x, zdaje się. I szczególnie... I co ciekawe, Jacku, więcej było tych 2x-owych głosów w tych komisjach, gdzie wcześniej w pierwszej turze wygrał Rafał Trzaskowski, to zdecydowanie więcej. No to znaczy to jest mniej więcej... To może świadczyć, bo to się wymyka statystyce, tak? To nie da się tego statystycznie wytłumaczyć. Nie. Znaczy wzrost takich głosów w przypadku tam, gdzie wygrywał Trzaskowski w pierwszej turze, to był 150%, a tam, gdzie wygrywał Nawrocki 44%. No to jest to zasadnicza różnica, to jest tak 3:1 mniej więcej. To jest 3 razy i tutaj się nie da tego przypisać przypadkowi. No. To nie jest przypadek, prawda? No, pokazuje to tylko tyle, że tam, gdzie wygrywał Rafał Trzaskowski, tych głosów 2x-owych było więcej, tak jakby ktoś nie chciał, żeby ta przewaga Trzaskowskiego w tych komisjach, on i takie, żeby była zbyt duża, tak? Czyli jakby ktoś tam jeszcze kradł tą nadwyżkę. No dziwne. Puste karty to jest kolejny element, który się tam pojawił w komisjach, gdzie Trzaskowski wygrał. Wzrost głosów nieważnych ogółem wyniósł średnio 177%, a tam, gdzie wygrał Nawrocki 77%. No znowu, no prawie że 4 razy, tak? 3800 komisji jest z podejrzeniem wysoki wynik Nawrockiego wyliczony na podstawie modelu UCI Research, to jest taki ośrodek analityczno-badawczy, o którym to co Andrzeju mówiłeś, tak? Czyli że coś tu się nie zgadza, tak? I że te modele pokazują, że nie można tego ignorować, bo to wskazuje na manipulowanie sytuacją. No i że statystyka tutaj niestety no, ma to do siebie, że takie nieprawidłowości potrafi wychwycić. 7 przesuniętych głosów na komisję, jak zwrócił uwagę Cezary Tomczyk, to jest 442 000 głosów różnicy w skali kraju. 7 głosów odjętych Trzaskowskiemu i dodanych Nawrockiemu razy 31 627 komisji, to jest 442 000 głosów. Tak, jak a my niewiele szukamy, Jacku, niewiele 180 000, 180 parę tysięcy. Tylu tak, szukamy niewiele głosów. Tak, a tu 7, wystarczy 7 głosów w ten sposób i można wybory zmanipulować tylko w jednej komisji. Co to jest 7 w jednej komisji? Że ktoś tam 2x dostawi, ktoś tam jakąś kartę, coś tam skręci, tak? No i dlatego chyba to trzeba na pewno nawet przeliczyć. Ta petycja, o której Państwu mówiliśmy wcześniej, została też wysłana i jakby protest został wysłany, a ta petycja stanowi załącznik, no tylko i wyłącznie pokazujący, że ileś tam osób myśli w sposób podobny. To jest prawie 300 000 osób podpisało tą petycję. Ten protest został przez pana Leszka Mozgę skierowany do Sądu Najwyższego. Jest tylko jeden problem, nie wiem, czy ten protest zostanie uznany, ponieważ on został, zdaje się, wysłany z Londynu, a nie można wysyłać protestów z zagranicy. One muszą być wysyłane z Polski. Nie zmienia to postaci rzeczy.
że on gdzieś tam, jak Państwo chcielibyście sięgnąć, to małpa Leszek Mozga na Twitterze i ten protest tam wisi. Można go w takim razie wykorzystać jako własny protest też. Zwrócił uwagę na niezwykle małą, no nie wiem, czy to niezwykle mała, ale że mała różnica głosów jest między jednym a drugim kandydatem, jest wysoka liczba głosów nieważnych i tutaj podaję właśnie, bo myśmy się zastanawiałem się, ponad 189 tysięcy głosów jest nieważnych. Są anomalie statystyczne tutaj według tego modelu, który stosował pan Mozga, tam jest ponad 3000 obwodowych komisji. Wreszcie wykorzystywanie w lokalach nielegalnej aplikacji, czyli to jest naruszenie praw obywatelskich poprzez bezprawne działania, czyli prawa do udziału w wyborach. I zwraca się do Sądu Najwyższego, żeby przeprowadzić ponowne przeliczenie wszystkich głosów oddanych w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej i szczegółowo przeanalizować protokoły w tych najbardziej 3000 wskazanych komisji, ale to mi się wydaje, że gdyby to przeliczano, to już by tam ta analiza została dokonana. Tutaj Bartłomiej Sienkiewicz się, Andrzeju, jeszcze pojawił, no bo pojawił się w Faktach po faktach i on również zdecydowanie jest zwolennikiem ponownego liczenia głosów, bo mówi, że ta skala nieprawidłowości pokazuje na to, że mamy tutaj do czynienia z pewnym systemem. I to chyba wszyscy podkreślają, że było tu jakieś systemowe działanie. I tutaj się pojawia sprawa tych magicznych szkoleń, które PiS przeprowadzał, o których nikt nie może niczego powiedzieć. Tak? To są szkolenia, które były robione w tajemnicy, tylko nie mówcie, żeście się szkolili. Dlaczego? Co to takiego jest złego w szkoleniu z zakresu prawa wyborczego? No chyba, że tam były jakieś elementy, które nie powinny ujrzeć światła dziennego z punktu widzenia PiS-u. No to wtedy nie mówcie, nie opowiadajcie, bo sprawa może się wysypać. O. Tu się pojawia, Andrzej, trochę pytań, pod tytułem, co myśmy robili tyle czasu? No myśmy jak myśmy, ale że nikt nie zauważył tych szkoleń, tej aplikacji na czas, że to wszystko jakoś tak między palcami przeleciało. Chcesz mi powiedzieć, że służby nie zadziałały w sposób właściwy? Ja mówię tak ogólnie. Naprawdę, ty się tak czepiasz. Nie chcieli eskalować. A nie chcieli eskalować. Wiesz co, ale tak na poważnie to jeden wniosek już na dzisiaj możemy z tego całego zamieszania z liczeniem głosów wyciągnąć. Mianowicie taki, że system nie zadziałał. Zobacz, to obywatele wykrywają te nieprawidłowości. A system, czyli PKW, która powinna czuwać nad uczciwym przeprowadzeniem tych wyborów, kompletnie nie zadziałał. Ten system jest do zmiany. Nie może tak być. Po prostu, że obywatele wykonują całą robotę, a państwo reaguje albo nie reaguje. To zależy, kto będzie przy władzy, tak? Jak wrócimy do czasów, oby nie odpukać, tak, pisowskich rządów, to obywatele sobie będą mogli pisać na berdyczów, tak? Nikt tego przecież nie... I głosować też będą mogli i tak wynik będzie znany. Także musi być system państwowy taki, który uniemożliwia fałszowanie wyborów, a przede wszystkim taki, który wychwytuje ewentualne fałszerstwa sam z siebie, z klucza. To nie jest rola obywateli, tak? To system powinien wychwycić tu, w tych i w tych komisjach. Statystycznie wynik wygląda podejrzanie. Liczymy jeszcze raz. Źle mówię? Dlaczego wszystko na barki obywateli zrzucać? W końcu płacimy podatki, jesteśmy obywatelami tego państwa, a mamy prawo wymagać jakichś działań, skutecznych działań. Już pomijam te twoje służby, które rzeczywiście tutaj absolutnie zawiodły na całej linii. Ale gdzie jest jakaś kontrola taka? Gdzie procedury? Tego wszystkiego nie ma. Nie ma. Ważne, co powiedział Bartłomiej Sienkiewicz, bo powiedział, że jeśli nie będziemy tej sprawy badać tak naprawdę do samego dna, do spodu, to tak jakbyśmy powiedzieli, nieważne, czy twój głos będzie istotny, czy nieistotny, bo jakaś część i tak pójdzie do kosza. To jest koniec tak naprawdę wyborów i to jest koniec istoty demokracji. Dlatego on uważa, że przeliczenie tych głosów w tych wyborach to jest już nie tylko to jest konieczność, bo zaufanie obywateli do państwa po czymś takim, tak, po takiej ilości nieprawidłowości, które się gdzieś tam pojawiły i wątpliwości,
no będzie właściwie bliskie zeru. No. I on nie twierdzi, że chodzi o to, żeby wygrał Rafał Trzaskowski, bo powiedział, że prawdopodobne jest, że to się potwierdzi, że wygrał jednak Nawrocki. Mówi w porządku. No może tak być. Ja nie mówię o tym, że wybory zostały przewalone, jak to on powiedział. Ja mówię tylko jedno, że mieliśmy do czynienia z czymś, co przypomina pewien system i organizację, że w wyniku tego zostały utracone głosy ludzi, którzy poszli na wybory. Że to jest śmiertelnie niebezpieczne dla przyszłych wyborów i dla demokracji i nie wolno tego odpuścić. I tu taki głos stanowczy. I też, nie wiem Andrzeju, ale zmienia się też moim zdaniem troszkę taka narracja też Donalda Tuska, który na początku mówił właściwie tak pogodzony z werdyktem, ale im te dni upływały i każdego dnia dowiadywaliśmy się o jakichś nowych nieprawidłowościach, ten czas spowodował, że jej stanowisko Donalda Tuska w tej sprawie się zmieniło i on teraz też uważa, zdaje się, że to wymaga wyjaśnienia co najmniej, jeżeli nie przeliczenia tych głosów. Pytanie, dzisiaj będzie ostatni dzień, tak? Tych protestów pewnie będzie już nie w setki, tylko w tysiące będzie można je liczyć. Czy twoim zdaniem, no, pani Manowska zdecydowała, co zdecydowała, tak, że to ta izba będzie, do tej izby kieruje wszystkie protesty wyborcze. Czy ta izba w ogóle poza tym, co wykonała, tak, ten ruch w przeliczeniu tam w tych kilkunastu komisjach, tylko że jeżeli okaże się w tych kilkunastu komisjach, że istotnie doszło do takich pomyłek hardkorowych, tak, czyli głosy zostały poprzepisywane, te, które powinien mieć Trzaskowski Nawrockiemu, no to czy to nie będzie takie działanie, które jednak no, troszeczkę postawi Sąd Najwyższy w takiej sytuacji, że jednak dobra, okej, uwzględnijmy to i przeliczmy. Czy też sąd będzie czekał na decyzję z Nowogrodzkiej? Czy pan prezes powie, tak, możecie tam wydać taki werdykt? Czy to, jak to może wyglądać twoim zdaniem? Jacku, namawiasz mnie na dywagację na temat tego, co się stanie, kiedy nielegalna Izba Sądu Najwyższego podejmie jakieś działania albo nie podejmie jakichś działań. Taki mamy klimat. No właśnie, z punktu widzenia logiki to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest nielegalna izba. Z punktu widzenia pragmatyki politycznej oczywiście ma to znaczenie. Czy oni się odważą zlekceważyć tysiące protestów wyborców? Ależ oczywiście tak. No, tośmy się dowiedzieli, proszę Państwa. A to tak już na marginesie, bo jak jesteśmy w tym wątku i jesteśmy przy sądzie, to Piotr Żytnicki z Gazety Wyborczej bodajże opublikował na X-ie materiał filmowy, którym pokazuje, jak wygrana Karola Nawrockiego ośmieliła sędziów, którzy są no, zbratani, właściwie oni są prawie członkami PiS-u, tak? Którzy wychodzą na ulicę i pozwalają sobie na okrzyki typu precz z Tuskiem, skandują Telewizja Republika. I to jest materiał, który Wyborcza zrobiła nie tak dawno, bo 3 dni temu, 13 czerwca w Poznaniu. I myśmy Państwo postanowili kawałek tego materiału chociażby pokazać, żeby zobaczyć to, jak niezawisłe sądy w Polsce wyglądały za czasów PiS-u. I oczywiście tu nie ma sędziów Sądu Najwyższego na tym materiale, ale są sędziowie innych sądów, którzy inaczej, no niedaleko pada jabłko od jabłoni, niedaleko padają ci sędziowie od tych pisowskich sędziów z tej izby spraw tych kontroli tamtej sprawy, nadzwyczajnych spraw i czegoś tam jeszcze. Wszystkiego dobrego, jak to kiedyś Andrzej mówił. Zobaczmy fragment tego filmu. Tu jest Polska! Tu jest Polska! Nie Bruksela! Tu się Tuska nie popiera! Tu jest Polska, nie Bruksela! Tu się Tuska nie popiera! Zwyciężymy! Zwyciężymy! No widzieli Państwo, sędziowie z KRS-u, co prawda nie krzyczą, ale uczestniczą. Czyli co, byli, ale się nie cieszyli, czy jak? Ktoś im kazał tam przyjść? Co to jest?
Popełniamy błąd, ja, Jacek i każdy z Państwa i komentatorzy, nazywając neosędziów sędziami. No przepraszam bardzo, ale słowa mają znaczenie. Sędzia to sędzia, sędzia został legalnie zaprzysiężony, powołany, przeszedł całą procedurę i z jakiegoś powodu zakłada łańcuch na szyję i wymierza sprawiedliwość. Natomiast W imieniu Rzeczypospolitej. to są neosędziowie. No, na tej drodze całej skomplikowanej do powołania na sędziego albo na wyższy szczebel w karierze sędziowskiej nastąpiło coś, co było niezgodne z prawem. I w związku z tym nie można takiego człowieka nazywać pełnoprawnym sędzią. No, utarło się, że mówimy o nich neosędziowie. Można też mówić wadliwie powołani sędziowie, nie wiem, sędziowie ze skazą w przebiegu swojej pracy. No różne tutaj można wymyślić inne określenia, ale proszę, błagam, uprzejmie apeluję, żeby nie nazywać ich sędziami, chociażby z szacunku dla sędziów, tak? Dla tych, którzy na przykład postanowili nie działać wyłącznie w swoim własnym interesie, nie przejść za wszelką cenę do swojej kariery, tylko postanowili jednak przystopować i w tym całym galimatiasie pisowskim nie brać udziału i nie awansowali na przykład za czasów PiS, bo odmawiali awansu, bo mówili, że nie chcą brać w tym udziału. No to szanujmy, tak, tych sędziów, którzy są naprawdę sędziami. Ale tu reakcja powinna nam nastąpić jakaś, moim zdaniem, pana ministra Bodnara chociażby, no bez żartów. Ale jaka i dlaczego? Nie, no bez żartów, no przepraszam, to są członkowie czego? No przecież w tym KRS-ie chyba są posłowie z tego Sejmu. Ale to jest instytucja nielegalnie powołana, no o co ci chodzi? No to po co tam są nasi państwo posłowie? z jakiejś instytucji, która nie powinna w ogóle funkcjonować, powinna być już dawno na kłódkę zamknięta, wyszli sobie i przedstawiają swoje opinie polityczne. Mają prawo do tego, żyjemy w wolnym kraju, Jacku, to tak nie tędy droga. Miej pretensje do tych, którzy od samego początku, 1,5 roku temu, nie zamknęli tej instytucji. Nie przyszli z łańcuchem i z kłódką i nie powiedzieli koniec tej zabawy państwem polskim, dosyć tego, tak? Nie bawicie się już tutaj. PiS się skończył, skończyła się zabawa państwem polskim. Wszystko musi być legalne i zgodne z procedurami i prawem. No to w takim razie to taki Siemoniak też nie powinien chyba chodzić do CBA na imprezy, tak mi się wydaje, tak tam się bratać z nimi. No takie. Widzisz, Jacka, właśnie chciałem cię zapytać, jak uczciłeś 19-lecie powstania CBA? Nie uczciłem, bo nawet chociaż jakiś toast? Nie, nic nie uczciłem, bo nawet nie wiedziałem, że to było. Dopiero po fakcie się zorientowałem, że to oni już tyle lat funkcjonują, instytucja, której naprawdę więcej szkód niż pożytku przyniosła. I nadal jest, 1,5 roku mija, nie da się nic zrobić. I jeszcze minister, koordynator i w imprezach z nimi uczestniczę. No naprawdę, jeszcze w obliczu tego, co się stało, czyli w obliczu ujawnienia taśmy z podsłuchu Pegasusem pana mecenasa, posła Romana Giertycha, która to miała być niby jakąś bombą tam i atomową i w ogóle mieliśmy szoku wszyscy doznać i nikt za bardzo tam szoku chyba nie doznał poza ludźmi z PiS-u, ale to też pokazuje, Andrzej, jak oni reagują, jak działają, jak nawet najmniejszą sprawę potrafią rozkręcić do granic możliwości, a my nawet nie potrafimy temu przeciwdziałać. Bo jedyne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w związku z tymi taśmami, za chwilę powiemy, Andrzeju, co jest na tych taśmach. To kto złożył pierwszy zawiadomienie? Złożył pan Romanowski, złożył na Giertycha, że tutaj dokonał jakiegoś przestępstwa wyborczego. To oczywiście jest bzdurą kwadratową, bo Giertych to już wyjaśnił 15 razy, ale to już nie ma większego znaczenia, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że w telewizji Republika wyjaśnienia Giertycha się nie pojawią. Natomiast pojawi się Romanowski i jego wniosek do prokuratury o ściganie Giertycha, który jest przestępcą. No jakiś mamy kabareton, no taśmy miały być, co to miały uderzyć, no na tych taśmach jest tyle, tylko ja to jak przesłuchałem, to wiedziałem, że głównym motywem będzie to, że Tusk w żartach powiedział, że jest Niemcem i że oni to wytną w ogóle z kontekstu i będą tym jechać. I jadą, Ziobro jedzie, że sam się przyznał, że jest Niemcem. Po prostu żyjemy w jakimś kraju, który jest, nie wiem, złożony z ludzi, którzy nie myślą, czy w ogóle, ja nie wiem, nie mają momentu refleksji w tym, co się dookoła nich dzieje. Nie wiem.
no coś dziwnego, znaczy ta sprawa ma ileś wymiarów, tak? Poza takim wymiarem tym propagandowym, do którego próbuje się ją wykorzystać, ale niestety to nie są nagrania usowe i się tego tak chyba nie da tym razem zrobić. To ma absolutnie kryminalny wymiar wyniesienia materiałów i nic się w tej sprawie, przepraszam, w ogóle nic, no nic, nikt niczego nie zabezpiecza. Ja nic nie słyszałem, żeby się coś działo specjalnego. Może ty coś słyszałeś? Ja jak ten boomer się wypowiem. Kiedyś to się mówiło w Polsce, że w jakiejś sprawie jestem niekompetentny, albo że czegoś kompletnie nie rozumiem, albo nie wiem, to się mówi, ja to jestem Niemiec w tej sprawie. Pamiętasz takie określenie? Tak. No, to ci wszyscy ludzie, którzy tak mówili, to w ogóle powinni chyba wyjechać za Odrę. No ale tak już na poważnie, to mamy do czynienia po pierwsze z wyciekiem informacji, z wyciekiem danych, dowodów, może tak, z CBA. Kiedy nastąpił wyciek, nie wiemy, ale z całą pewnością nastąpił, no bo widzimy, że te dowody się znalazły w nieuprawnionych rękach. Po drugie, mamy do czynienia z dowodem na kompletnie nieuprawnioną inwigilację Romana Giertycha, który wówczas był, uwaga, adwokatem. Bardzo poważne naruszenie porządku demokratycznego w każdym kraju. Adwokatów się nie podsłuchuje po prostu z różnych powodów. Każdy oskarżony ma prawo do tego, żeby się bronić, a immanentną cechą tego prawa jest to, że adwokat musi trzymać w tajemnicy całą linię obrony, wszystko to, co oskarżony mu mówi. Krótko mówiąc, adwokatów nie wolno podsłuchiwać, no chyba że jest ku temu jakaś mega ważna przyczyna. Takiej przyczyny wówczas z całą pewnością nie było. No i kolejna rzecz. Podsłuchiwano wówczas również dzięki tej inwigilacji założonej na telefon Giertycha, przewodniczącego Komisji Europejskiej, Donalda Tuska. I to już nabiera wymiaru międzynarodowego. A to wszystko ujawniono wyłącznie po to, żeby ludzie usłyszeli, że Tusk mówi zjepy, czyli Zjednoczona Prawica, i że Tusk mówi, ja to jestem Niemiec, tak? No kurczę, gratuluję. Piękny strzał w kolano. Moim zdaniem Ziobro, Wąsik i Kamiński już się nie wywiną z tej sprawy. Naprawdę, jeżeli ta władza wytrzyma te 2,5 roku, to zarzuty karne są pewne i naprawdę będzie im bardzo ciężko przed sądem się obronić w związku z zastosowaniem nielegalnej inwigilacji przy pomocy broni elektronicznej, jaką jest Pegasus, przeciwko na przykład adwokatom. No ale jak jesteśmy w tym miejscu, to ja nadal uprzejmie apeluję do pana ministra Siemoniaka, bo do kogo mam apelować, do jasnego wszystkiego. Apeluję serdecznie, panie ministrze, o ujawnienie całej listy wszystkich inwigilowanych bezpodstawnie Pegasusem. Nie chodzi o przestępców, tylko o tych, którzy, tak jak na przykład ja, byli inwigilowani Pegasusem. Dlaczego to jest ważne? Być może nam to rozjaśni troszeczkę sytuację na scenie politycznej. Być może zrozumiemy dzięki temu, co się działo za czasów rządów PiS, a być może zrozumiemy również dzięki temu, co się dzieje dzisiaj. Bardzo uprzejmie proszę i to nie jest tylko mój apel, bo widzę, że sporo wyborców, sporo obywateli Rzeczpospolitej apeluje dokładnie o to samo. Więc cała lista, wszyscy, którzy byli nielegalnie podsłuchiwani Pegasusem, to należy opublikować. Ja jako potencjalna ofiara tego systemu jestem za tym, żeby to zrobić i nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto nie ma nic do ukrycia i nic sobie do zarzucenia, miał coś przeciwko temu, żeby ujawnić taką listę. Roman Giertych właściwie podzielił nasz pogląd, który żeśmy wygłosili w ubiegłym tygodniu, w piątek, kiedy opowiadaliśmy o tym, że być może ma to związek. I Roman Giertych jakby zgadza się, nie znając naszego poglądu, doszedł do tych samych wniosków zapewne, że to nie ma związku z czymkolwiek, tylko ma związek z protestami wyborczymi i z osłabieniem jego pozycji, z ośmieszeniem go, z próbą takiej dyskredytacji i z próbą skierowania tych medialnych świateł i lamp na te taśmy, a nie na istotę tego, co się dzisiaj, tu i teraz dzieje, czyli na protesty wyborcze i na skalę przekrętów, które przy tych wyborach się pojawiły. No i że to jest jedyne sensowne wyjaśnienie i chyba tak na to trzeba patrzeć, tylko że działo wytoczone przez telewizję Republika
no, ma takie średniej, te pociski są takie trochę takie, nie wiem, no, słabe, no, bardzo takie bym powiedział, bardzo słabe. I trochę to jest przeciwskuteczne, a dwa, że no, tym samym i Republika naraziła też tych swoich informatorów na odpowiedzialność karną i to poważną, bo tutaj narobili komuś kłopotu, tak? Krótko mówiąc, ta sprawa będzie dla kogoś i powinna być kłopotem, ale czy tak będzie? No to ja tutaj niestety nie bardzo podzielam optymizm Andrzeja, bo ja jak patrzę na różne to żeby nie eskalować, panowie w ogóle mogą się tym za chwilę nie zająć, trafi to na jakąś półkę, bo to dotyczy na przykład kogoś tam z kimś tam, a ktoś tam jest u kogoś, przyjdą ze 3 razy jeszcze do ministra Siemoniaka, coś mu tam wytłumaczą, minister powie, o kurde, to ja nie wiedziałem, a to nie róbmy, a to zostawmy i to tak może przelecieć, przyschnąć i pozostanie takie zupełnie w zawieszeniu i niewyjaśnione. No na swoją drogą, jak już tak o CBA sobie wspomnieliśmy, no to warto przypomnieć, że w programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej, jak również w umowie koalicyjnej jest likwidacja CBA. Na co czekamy? Ja mówię w imieniu, myślę, dużej rzeszy wyborców. Czekamy, panie ministrze Siemoniak, na zlikwidowanie CBA. Naprawdę. To jest taki punkt programu wyborczego, z którego nie da się wyślizgać. Po prostu, w żaden sposób. Albo coś się zlikwidowało, albo się nie zlikwidowało. Trzeciej drogi nie ma. Jest, trzecia droga Szymona Hołowni. Proszę Państwa, i teraz robimy sobie przerywnik, malutki, króciutki, bo musimy Państwu przypomnieć, bardzo Państwa prosimy o subskrypcję, już się tam zbliżamy do tych różnych kolejnych progów, ale chcielibyśmy się zbliżać jakby trochę szybciej, tak, żeby trochę w innym tempie niż na przykład minister Siemoniak do rozwiązywania CBA się zbliża, tak, żeby to było takie bardziej dynamiczne. I bez Państwa pomocy to my oczywiście się nie zbliżymy. Prosimy o subskrypcję, o komentarze, o lajki, o podawanie materiałów naszych dalej. No i prosimy o wpłaty na Patronite, prosimy o wpłaty na Buy Coffee. Jeśli Państwo oczywiście jesteście w stanie, możecie i uznacie, że warto również w ten sposób nas wspierać. Za mną dzisiaj jest piękne polskie miasto, piękna polska miejscowość i nowym zwyczajem ja ją pokażę teraz właśnie ten obrazek w całości, żebyście Państwo mogli, no i to już jest łatwiej będzie zdecydowanie, bo ja niestety zasłoniłem fragment tego placu, a to jest pewien taki charakterystyczny plac w tym mieście, o tak. No dobrze, no to czekamy na wpisy pod dzisiejszym odcinkiem i Andrzeju, jeszcze trochę przy kampanii chciałem, żebyśmy zostali na moment, bo pokazały się 3 raporty, które tam tvn24.pl gdzieś tam zaczął analizować, 3 raporty dotyczące roli TikToka w kampanii wyborczej. I to nie są raporty, które są dla TikToka dobre, a generalnie one troszkę pokazują też nie tylko samego TikToka, ale tak jakby tak poszerzając media społecznościowe. I to nie są raporty polskie, ale to są raporty zagraniczne, analizy zagraniczne. Pierwszy to jest taka międzynarodowa organizacja pozarządowa Global Witness, która przeprowadziła taką analizę. Przed drugą turą wyborów w Polsce oni sprawdzili, jakie treści TikTok rekomenduje użytkownikom zainteresowanym kandydatami na prezydenta, panem Trzaskowskim i panem Nawrockim. Założyli ci badacze 3 takie neutralne politycznie konta na TikToku. Stworzyli na potrzeby analizy takie osoby, persony, które były w różnym wieku, od osoby głosującej po raz pierwszy, przez pokolenie Z, po 40-latka. Następnie każdym z tych kont badacze zaczęli się przyglądać każdemu z tych kont, obserwować profile Nawrockiego i Trzaskowskiego, te konta zaczęły. Potem spędzili po 5 minut na oglądaniu materiałów obu kandydatów na TikToku. Przez kolejne 10 minut oglądali treści, które algorytm im pokazał w zakładce dla ciebie i zrobili analizę. Co tutaj im zaczęło wychodzić? I z polecanych przez aplikację 112 nagrań, 73 dotyczyły polskiej sceny politycznej.
W przypadku 60 z nich udało się określić, jakie poglądy przedstawiały polityczne. 67%, 2/3 z 61 nagrań promowało skrajnie prawicowe lub nacjonalistyczne poglądy, a tylko 33% poglądy centrowe i lewicowe. No to już widać, że coś jest nie tak, tak? Tu już widać, że coś jest nie tak. Trzeciego, to jest jedna z analiz. Nie będę wchodził, bo tam jeszcze było wiele innych wątków, tak? Ale wyraźnie wskazujących na to, że TikTok faworyzował treści prawicowe i nacjonalistyczne w swoich przekazach. I jakoś tak ma może ustawiony algorytm. TikTok zaprzecza, że to nieprawda. Kolejna analiza pojawiła się 3 czerwca, to taki serwis Fact Check PY, działający na Litwie. Przeanalizował 3 głównych kandydatów, czyli Nawrockiego, Trzaskowskiego, Mencena. Użył danych o aktywności hashtagów politycznych na TikToku w okresie 31 marca, 2 czerwca 2025 i przeanalizowali 7 hashtagów: Nawrocki, Trzaskowski, Mencen, wybory 2025, wybory, byle nie Trzaskowski, polityka. Łącznie przeanalizowali prawie 54 000 filmów z prawie 6 000 unikalnych kont i oni twierdzą, że ich analiza daje niepodważalne dowody na zakrojoną na szeroką skalę skoordynowaną manipulację informacyjną podczas wyborów prezydenckich w Polsce w 2025 roku. Przekonują, że operacja nosi cechy ingerencji w proces demokratyczny, charakterystyczne dla działań prowadzonych przez państwo lub profesjonalnie zorganizowane podmioty. Przepraszam najmocniej. 73% z tych kont, które oni analizowali, z tych 6 000, wykazywało oznaki skoordynowanej aktywności o charakterze manipulacyjnym. 2,35 miliarda, czyli to byłyby 2 350 000 000 wyświetleń wygenerowały podejrzane treści na TikToku. Ponad 70% zbieżności hashtagów i to dowodzi koordynacji tego przekazu. Tak oni twierdzą. Wreszcie trzecia analiza AI Forensics, to się coś, europejska organizacja non-profit, która bada działania algorytmów platform społecznościowych i ujawnia ich wpływ na politykę i debatę publiczną. Badanie przeprowadzili 26 maja, na 7 dni przed drugą turą wyborów. Wykorzystano nowe konto na TikToku, które nie miało żadnej historii oglądania wcześniejszej. Tak ustawiono to konto dzięki VPN-owi, żeby znajdowało się w Polsce i wyszukiwano z tego konta treści pod hashtagami wybory w przeglądarkowej wersji TikToka i prowadzono to wyszukiwanie aż do momentu, kiedy przestały się pojawiać nowe wyniki. Główny przedmiot analizy dotyczył postów, które zarzucały sfałszowanie wyborów i podważały wyniki czy wzywały do unieważnienia głosowania. Przeanalizowano 1200 postów opublikowanych od 1 stycznia 2025, które pochodziły z 7 kont. Spośród nich szczegółowo zbadano 23 filmy, które łącznie osiągnęły ponad 4,5 miliona wyświetleń. No i znowu tu mamy pewną sytuację, że raport ten wykazał luki w systemie etykietowania stosowanym przez TikToka, bo to jest jeden z takich wymogów Komisji Europejskiej, która jakby z tymi gigantami cyfrowymi próbuje walczyć, żeby jednak treści natury politycznej i wyborczej miały przypisywane etykiety. Okazuje się, że etykiety informacyjne TikToka były widoczne nie dla wszystkich użytkowników, ale tylko w Polsce. Natomiast dla Polaków głosujących za granicą absolutnie widoczne nie były. No i ten raport pokazuje, że mimo deklaracji współpracy z instytucjami unijnymi, no TikTok wciąż nie zapewnia deklarowanej ochrony przed dezinformacją wyborczą. Przepraszam, no mamy tutaj taki obraz, no oczywiście, z którym się TikTok nie zgadza, żeby była jasność, to mówią, że to wszystko jest przerysowane, nieprawdziwe i nieautentyczne. Ale mamy tutaj taki obraz, w którym w sposób świadomy bądź nieświadomy duża platforma zagraniczna wpływa na proces wyborczy w Polsce. I to dotyczy, myślę sobie, nie tylko TikToka, ale też pozostałych platform. Komisja Europejska coś z tym próbuje robić. U nas też się zapewniało, przecież ja pamiętam zapewnienia pana ministra Gawkowskiego, że tutaj nie pozwolimy sobie na takie rzeczy.
A tymczasem no, te wielkie cyfrowe giganty sobie na to pozwalają. No i tutaj się tak zaczyna, no znowu wraca to stare pytanie, Andrzeju, kto tu rządzi i kto nam wybiera? My wybieramy, czy też wybierają nam jakieś światowe koncerny cyfrowe przywódców, wpływając na tych mniej lub bardziej świadomych wyborców i na ich decyzje. No jest jeszcze oczywiście taka możliwość, że służby obcych państw wpływają, wykorzystując algorytmy danej platformy w sposób sobie właściwy, Też. bo potrafią to robić. Mieliśmy na to dowody w Rumunii, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech oraz obecnie w Polsce. I wiesz, ja bym mniej się czepiał narzędzia, a bardziej bym się czepiał tych, którzy to narzędzie w sposób niecny wykorzystują. Ja już tu wskazałem, że prawdopodobnie chodzi o ingerencję ze strony służb, które są w Moskwie, czy tam mają swoje dowództwo. Skupiłbym się na tym z punktu widzenia polskich służb, bo to też należy do obowiązków Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działanie kontrwywiadowcze również w przestrzeni cyfrowej. No ale tak jak wiesz, jak sam wypowiadam te słowa, to się zastanawiam, czy ja przypadkiem nie wychodzę na jakiegoś skrajnego naiwniaka, bo to chyba trzeba mieć jakieś kompetencje, wiesz, żeby to wykryć, przeanalizować i zaraportować przełożonym. Ale tam podobno są tacy ludzie, co to potrafią, podobno, bo taki nabor Czyli był mówisz, że wprowadzony. nie wychodzę na skrajnego naiwniaka. Nie, to no powinni dobrze. tam być To tacy się ludzie, cieszę. tak. Tacy ludzie tam To być się powinni. cieszę. Tak. A tak na marginesie chciałem powiedzieć, że generalnie takie ingerencje będą zawsze, bo od kiedy wymyślono właśnie te platformy, to służby, szczególnie tych niedemokratycznych państw, próbują to wykorzystywać i my musimy jako społeczeństwo się nauczyć temu przeciwstawiać, uodpornić się na tego typu manipulacje. Chcesz przykład? Proszę bardzo, Czechy. W Czechach też dochodziło do bardzo silnej ingerencji ze strony Rosji. Im silniejsza była ta ingerencja, tym Czechy mocniej dawały odpór i czescy obywatele mocniej głosowali na tych polityków, którzy są przeciwni współpracy z Rosją. Dzięki temu Czechy mają wspaniałego prezydenta Petra Pawła. No, a my mamy Andrzeja Dudę. I się nie będziemy mówili, ja nie powiem, która to, albo nie będę mówił, że to sondaż. Ja powiem, na mieście ludzie mówią, inaczej, na mieście ludzie mówią, to nie był sondaż, tylko tak, ludzie mówią, że niestety się Andrzej Duda nie nadaje na premiera. Bo to badanie oczywiście zrobione przez jeden z ośrodków, który się nie zna na tej, zostało zrobione dlatego, że pojawiły się takie głosy, a nawet sam pan Duda był łaskaw taką opinię wyrazić, że no tam prezydentowi to nie przystoi to, tamtoś mam to byłemu. No ale premierem to on oczywiście jak najbardziej, to nie wykluczałby takiej możliwości. No to się zapytano, jakby tam Polacy na to zareagowali. 28,4%. Tak, to jest dobry pomysł, uznało 28,4%. 52,8% mówi, że to jest fatalny pomysł. Po prostu, żeby pan Duda, żeby już lepiej, żeby nikim nie był już, że emerytowanym niech będzie już. No nie, sorry, nie. Oczywiście więcej zwolenników takiego rozwiązania jest wśród wyborców PiS-u i Konfederacji. Tak. Tutaj 49% aż by chciało, żeby pan Duda. Ale innego zdania jest prawie 39% tej grupy. No to też dużo. Nawet w tym własnym elektoracie dosyć spory odsetek mówi nie, już wystarczy, już niech. Wrócił do Polski, a wiesz, no wiadomo, wojna, konflikt, rakiety latają akurat na trasie przelotu, no i z tego Singapuru tak jakoś tam chyba przez Egipt wracał, ale wrócił. No to są ostatnie już dni, kiedy można jeszcze odwiedzić jakieś egzotyczne miejsca i kraje, a potem to trzeba będzie za własne jeździć, więc to ja myślę, że jeszcze ze 2 wycieczki jakieś nas czekają, Andrzeju, pana Dudy. A niech jedzie. Co ci szkodzi? Niech jedzie. Może zostanie gdzieś, spodoba mu się gdzieś w jakimś innym kraju. I uszczęśliwi swoją obecnością już na dłużej tamtejszą społeczność.
takim dobrem narodowym trzeba się dzielić, wiesz. To nie możemy być egoistami. Niech inni też skorzystają. Gdzie on Niego tam był ktoś tam- ostatnio? W Singapurze. W Singapurze, tak. No to tam się nie dziwię, że go nie chcieli, ale może gdzieś, gdzie mniej znają sytuację demokracji pod rządami prezydenta Dudy, może go przyjmą, nie wiem. A w Korei Północnej to on już był? Nie. No już No nie to może powiem. trzeba podpowiedzieć tam, że tam pięknie jest. No ale Zacnie, nie, przywódca nie. się ucieszy. No tak, Powitają ale na już- czerwonym dywanie, może jakąś defiladę zrobią. By the way, Jacek, czy ty widziałeś defiladę w Stanach Zjednoczonych? Widziałem. To wzruszyłem się bardzo, muszę powiedzieć. To trzeba mieć pod tym pomarańczowym łbem, tam musi być tyle powietrza, Nie że... wiem, dla tych z Państwa, którzy nie widzieli, to ja to postaram się opowiedzieć. Po pierwsze, w ogóle ludzi nie było, którzy by chcieli podziwiać tę defiladę. Jakieś po prostu garsteczki ludzi, którzy tak przyszli i tak się patrzyli, o co to kurczę się dzieje. Po drugie, jak ci żołnierze maszerowali, to u nas To jakbyś- harcerze lepiej maszerują. A, no jakby oni szli z Naprawdę ziemniaki dużo zbierać, lepiej. tak wygląda. To. Dobra, Prosto. idziemy, bo musimy. Masakra. I widać było po tych wszystkich VIP-ach na czele z Trumpem i z jego najbliższym otoczeniem, że są przerażeni tym, jak to nędznie wygląda. To był obraz nędzy i rozpaczy po prostu. Jak oni nie potrafią w defilady, to jest niesamowite. Oczywiście to jest najlepsza i najskuteczniejsza armia na świecie, ale defilować to oni nie potrafią. To wynika prawdopodobnie, Jacek, również z tego, że tam się zupełnie inaczej tych żołnierzy szkoli, tak? Nie W są do armii defilowania, amerykańskiej, no właśnie, nie są do defiladowania, są do tego, żeby być skutecznymi żołnierzami. Tym bardziej uważam, że Trump miał chory pomysł z tą defiladą. No nie wyszło, tak? Jak ktoś nie ale widział, to zaspokoił. polecam. Jest sporo filmików z tego wydarzenia, warto sobie to obejrzeć i chwilę się pośmiać. No, ktoś zresztą to skomentował, że defilady są bardziej charakterystyczne dla państw takich mniej demokratycznych, że im mniej demokracji, tym piękniejsze defilady. I wiesz co, coś w tym jest, naprawdę. No bo jak nam PiS nastał, to oni też szli w kierunku tego, żeby te defilady były coraz bardziej okazałe i coraz bardziej takie No to jest dostojne. tak. No, to Tak, takie żołnierze się prężymy. zamartwiali tym, czy dobrze wypadną defilując przed Błaszczakiem. Wyobraź sobie defilować przed Błaszczakiem? Jakie to upokorzenie jest. No i na szczęście już tego nie mamy. Mam nadzieję, że defilada w sierpniu będzie taka dużo bardziej skromna i mniej nastawiona na show, a bardziej nastawiona na upamiętnienie po prostu święta Wojska Polskiego. Nie wiem, no sam jestem ciekaw, jak to z tego wszyscy wybrną. Sam jestem ciekaw, bo to już był nowy prezydent. Chyba na tej defiladzie nawet na pewno, bo to 7 sierpnia byłoby po zaprzysiężeniu. Chyba że tam stanie marszałek Hołownia w roli. Bo się okaże, że niestety, ale nie, mówisz, że to jest marzenie ściętej głowy. Dobra, to nie będę takich rzeczy Państwu opowiadał, bo jeszcze się nakręcimy, będziemy liczyli na to, a tutaj nic z tego nie wyjdzie. A jak już jesteśmy przy marszałku Hołowni, to jest taki wariant, nie wiem czy wiesz, pojawił się nowy wariant. Mianowicie w związku z rekonstrukcją rządu. I gdyby jednak pan marszałek się kurczowo nie trzymał fotela, żeby się może nie trzymał kurczowo, a może żeby się tą laską podzielił, no nie wiadomo jeszcze jak to będzie, to jest taki pomysł, żeby pan marszałek Hołownia został wicepremierem. Ja nie wiem jeszcze jakim resortem będzie kierował, ale to taka koncepcja się podobno urodziła i chodzi po mieście taka nowa koncepcja, Hołownia wicepremierem. Od czego mógłby być, jak myślisz? No wiesz, to całkiem logiczne, bo chodzi o to, że jak się było drugą osobą w państwie, no to trudno teraz być szeregowym posłem, prawda? To chyba jest oczywiste. Ciężko. Cóż to by była za potwarz? Nie wiem, wiesz co, jaki resort. Nie mam Kultury i zielonego sztuki? pojęcia. Może tą gospodarkę połączoną? Nie, bo to wiesz co, będą rekonstrukcje poważne, także raczej bym się spodziewał, że po rekonstrukcjach będziemy mogli sobie gdybać, bo tych resortów będzie dużo mniej. Na moje oko Tak. będzie o połowę mniej. Ale zdaje się, że wiesz, no Więc jak wicepremier, połączą na przykład wszystkie te gospodarcze resorty, to rzeczywiście będzie coś fajnego i silnego. I może tam Hołownia się nada.
Tam mówisz? Ja No. naprawdę mam Nie, ogromny i to kłopot. teraz całkiem poważnie mówię. Słuchaj, no to Hołownia walczył o to na przykład, żeby tą chorą składkę zdrowotną zmniejszyć, tak? W ramach Polskiego Ładu podniesioną jednoosobową działalnością gospodarczą. Więc może chociażby z tego powodu, tak? Nie wiem. No. Gdybanie. Dobrze, Poczekamy, zobaczymy. Poczekamy, zobaczymy, tak. Jak to będzie. Wczoraj Donald Tusk popełnił bardzo fajny wpis. Mi się strasznie ten wpis podobał, bardzo. I muszę się Państwem z tym i z Andrzejem podzielę się tym wpisem. Może Andrzej już go widział. Iran postawił na autorytaryzm, państwo wyznaniowe i antyzachodni kurs. Polska na demokrację, wolną gospodarkę i Europę. Ruszaliśmy z podobnego pułapu, Polska i Iran. My bez gazu i ropy, oni bez wolności. Wszystkim zwolennikom radykalnej zmiany kursu pod rozwagę. I o czym tu mówi Donald Tusk? Donald Tusk odniósł się mianowicie do takiego wpisu Aleka Stapa. To jest taki gość z think tanku IFP, który to wpis dotyczył Polski i Iranu, a był ilustrowany o czymś takim. To jest produkt krajowy brutto Iranu, Polski i Japonii. Per capita na głowę, krótko mówiąc. I Państwo widzicie te wzrosty. Na dole jest Iran i Polska. Mniej więcej faktycznie startowaliśmy z podobnego poziomu. Polska dzisiaj jest w okolicach Japonii, a Iran jest tam, gdzie Iran. PiS-owcy, jak to zobaczyli, to oczywiście zaczęli opowiadać, że proszę, Tusk chwali się naszymi sukcesami. No, tylko ta linia, bez względu na to, jakie rządy w Polsce były, po prostu charakteryzuje się pewną stabilnością i pewnym trendem i tendencją. Poza okresem tam bodajże roku pańskiego 2022, kiedy widzimy pewne załamanie, ale to było zapisu. Ale to jest też związane, wszędzie to załamanie było, bo to jest COVID. To jest COVID. Tak. To jest COVID. Ale trend jest zachowany, tak? Czyli bez względu na to, jakie rządy są w Polsce, trend jest zachowany i my doganiamy marzenie prezydenta Lecha Wałęsy, że tutaj robimy drugą Japonię. I za chwilę, proszę Państwa, chcąc nie chcąc, się to może zdarzyć. I w związku z tym my często nie doceniamy w tym ferworze, w tej walki politycznej, takiego zamieszania, takiego mieszania, krzyków, awantur, że Polska się naprawdę zmieniła po 1989 roku nie do poznania. To już nie jest ten sam kraj. I to nie jest już kraj, który się gdzieś tam ciągnie w ogonie i jest porównywalny może być z Iranem, tylko to jest kraj, który dzisiaj może gdzieś w różnych aspektach być porównywalny z taką Japonią. Wydaje się to nieprawdopodobne, niemożliwe, ale tu tabelki, cyferki nie kłamią. To jest obraz, który przedstawia i dokumentuje nam ciężką charówkę obywateli Rzeczpospolitej od 90 roku. Ciężką, naprawdę charówkę. Ale też pokazuje nam to, że możemy być dumni z tego, co zaszło w tych latach. Oczywiście po drodze było mnóstwo rzeczy, z których na pewno nikt nie jest dumny, ale generalnie nie jest źle, tak. Oby utrzymać ten trend, oby ten wskaźnik szedł nadal do góry i będziemy chyba żyli w coraz bardziej bogatym, a w związku z tym bezpiecznym państwie. Natomiast a propos Iranu, który ostatnio jest bardzo na topie z wiadomych względów, mnóstwo się ukazało filmików i zdjęć dokumentujących, jak Iran wyglądał w latach 70. Gdy było to państwo, które naprawdę ciężko było po zdjęciach i filmach odróżnić od państw europejskich. Normalnie ubrane kobiety, normalnie dzieci obydwu płci chodzące do szkoły razem, zero prześladowań religijnych. Ulice przypominające ówczesny Teheran wyglądał jak Paryż albo jak, nie wiem, jak Berlin. Co się tam takiego wydarzyło, że ten kraj się tak stoczył w kierunku religijnej przepaści? Coś się bardzo złego musiało wydarzyć. I to jest moim zdaniem dla nas taka lekcja, że nic nie jest dane na zawsze i takich wartości właśnie jak wolność, jak niezależność, suwerenność, jak również świeckie państwo, my musimy każdego dnia bronić. To nie jest dane na zawsze. Jeżeli przymkniemy oko, jeżeli zaśpimy, jeżeli oddamy władzę ludziom do tego niepowołanym, takim, którzy chcą odwrotu z tego kursu, który był
odzwierciedlony na tym wykresie, który Jacek pokazał, to możemy się obudzić właśnie nagle w państwie wyznaniowym, w państwie skonfliktowanym ze swoimi sąsiadami, w państwie, które brnie z całą siłą do wojny i poszukuje kłopotów. Warto o tym myśleć, naprawdę, to jest symptomatyczne. By the way, Jacku, sprawa, rozumiem, ewakuacji naszych obywateli z terenu ogarniętego wojną została wyjaśniona, tak? Rząd, Znaczy, ale oczywiście, że została rząd się wyjaśniona. zajął Natomiast to nie jest to, prawda, co, że ktoś ale będzie to, za co oni, płacił. ale to, co oni zrobili, Andrzej, no to, co oni zrobili i to jest tak właśnie, to jest znowu, no jest coś takiego jak ta niestety polityka informacyjna. Pojawia się informacja, że konsul honorowy, tak, na własną rękę, no fajnie, no to też fajna inicjatywa. Ci Polacy, którzy chcą, odpłatnie, on ich tu zorganizuje, autobusy, przewiezie, wywiezie, Jordania, Egipt. Proszę bardzo, PiS z tego zrobił, że to jest płatne, że to państwo jest z dykty, że nikt tam niczego nie... Wszystko musiał wyjść tak. Stanęło aż na szczeblu wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który poinformował, że armia jest gotowa, że wszystko jest przygotowane do ewakuacji, jak tylko będzie ta potrzeba natychmiastowa, możliwość, oni już tam będą tych Polaków za darmo ewakuować, że nie trzeba będzie płacić. No chyba, że ktoś chce już teraz, wcześniej, no to może to tak jakby ktoś chciał wyjechać, no to rząd, przepraszam, to też nie będzie płacił. No przecież jeszcze drogą morską można się z Izraela spokojnie wydostać, mimo tego, że lotniska są pozamykane, tak, albo są częściowo pozamykane. To co, bo nastała wojna, to jak ja bym sobie kupił, nie wiem, bilet na jakiś tam statek z Hajtwy, to zwrócę się do rządu, żeby mi zapłacił, bo co, bo wojna? No, jakieś absurdalne pomysły, po prostu nakręcanie za każdym razem tej takiej spirali dzielenia i pokazywania. Nie zwracają uwagi, właśnie Andrzej, no nie zwracają uwagi na taką ważną rzecz, że na przykład wczoraj, no pan Karol się modlił się wczoraj. Wczoraj była uroczystość Trójcy Świętej i on powiedział, że skupia się na modlitwie tego dnia, bo to ważny dzień jest i dzisiaj właśnie wczoraj podziękować Polakom i Polkom za modlitewne wsparcie w intencji jego zwycięstwa w tych wyborach. I ta moc modlitwy spowodowała, że on wygrał te wybory i że ta modlitwa wzmacniała jego i jego rodzinę i on się tego dnia będzie modlił za Polaków z miłością do Polski i Panem Bogiem w sercu. To wszystko jest ładne i to ja nie czytam tego dlatego, żeby sobie z tego drwić. Wiele osób tego potrzebuje, ja to rozumiem. Ale jak to wypowiada facet, który no, ma katalog zachowań daleko odbiegających od moralnych, żeby nie powiedzieć tam w ogóle jakichś tam wartości katolickich, chrześcijańskich, jakichkolwiek. I on teraz występuje, że on jako głosiciel tej prawdy, no to aż się człowieku coś tam gotuje. Profesor Dudek poinformował, tak dla jasności, że jednym z tych źródeł Onetu w sprawie sutenerstwa i tych sprowadzania tych pań do towarzystwa, do grandu, był kolega ze studiów i on go zna. Profesor Dudek powiedział, że go zna, że to jest wybitny naukowiec, też doktor. Szef jednej z istotnych placówek jakiś tam, ale on nie ujawni jego nazwiska. No i że on oczywiście nie wypowiedział się z jednego powodu tylko pod nazwiskiem i nie opowiedział, jak to Karol w czasie studiów i tuż po studiach dorabiał i na czym zarabiał, bo się boi o własne bezpieczeństwo. No i dzisiaj, no, czyli co? Czyli potwierdza to, co wszyscy wiemy, ten pan potwierdza. No i dzisiaj pan Karol modli się za nas i dziękuję za modlitwę. No to jeżeli takie są plany Boże według katolików, żeby Karola umieścić na stolcu prezydenta, no to ja nie wiem, czym my żeśmy podpadli temu Panu Bogu, że nam takiego gościa zafundował. No modli się, bo jest wierzący, więc się modli. Nigdzie nie jest napisane, że wszyscy wierzący to są bezgrzeszni, wręcz przeciwnie, modlą się, bo popełniają grzechy. To wszystko się kupy trzyma, Jacku. Zdaje się, że tutaj zbyt idealizujesz. Na religii nie uważałem na lekcji religii. Nie uważałeś. Ale zostawmy te modły, bo to chyba akurat najmniej dotkliwa rzecz, jaką może zrobić nam Karol.
Ja bym się na tym naprawdę nie skupiał. Popatrzmy i wyobraźmy sobie, co będzie po tym zaprzysiężeniu. Jak on zostanie prezydentem. Jak on wyruszy w te podróże zagraniczne. Właśnie a propos, Trump już potwierdził, że sobie pogaworzyli przez telefon, czy dalej milczy? We Nikt wszystkich już nie językach ciągnie świata. wątku. Nikt już nie ciągnie wątku. W ogóle. Zero. Zero. Nie ma o tym Ale to mowy. przykre. I na To koniec, bardzo proszę przykre. Państwa, ważna informacja, bo u Andrzeja pięknie ptaki śpiewają, jak ślicznie, no, genialnie, naprawdę super, ale piękny poranek wstał, inne okoliczności przyrody. W miejscowości Sasino zaginął proboszcz miejscowej parafii. No ale jak parafia nazywa się Sasino, tak? Mówię, kurde, tam musiały być niezłe numery. No i faktycznie gościu niezły model, bo wyciągnął z parafii od miejscowych parafian 3,5 miliona złotych, skręcił kasę i poszedł w Polskę. I teraz prokurator go szuka, wszyscy go szukają, parafianie go szukają. Ale co Zbierał. on tam dach kopertowy robił? No, zbierał, to on zbierał Na jak w tym, kościele? zbierał jak w filmie Flair. Nie chodzi o to, żeby zebrać, tylko żeby zbierać. I zbierał, ale patrz jaki skuteczny, 3,5 miliona złotych. I nie ma księdza. Ksiądz poszedł w Polskę, proszę Państwa. No, niektórzy mówią, że to nieprawda, że on poszedł sam tu tego, że go kuria przeniosła. Jaki tam Tak, skuteczny? 5% realnego Sasina, proszę cię. No tak, To jest ale w miejscowość, ogóle proboszcz z Sasina. zobowiązująca nazwa, naprawdę. Pozdrawiamy No, tak. wszystkich mieszkańców Sasina. To jest i województwo przepraszamy pomorskie. za te durne żarty, ale I za samo proboszcza się nasuwa, przepraszamy za proboszcza. To nie nasza wina, że w Sasinie był proboszcz, co tak 3,5 miliona sobie przytulił 50 poszkodowanych parafian jest, wiesz? Prokuratura się sprawą zajęła. Proszę Państwa, co za okoliczności. Następnym razem, jak Państwo pójdą gdzieś tam kłaść jakiś banknot na tacę albo do koperty, to proszę się zastanowić, czy przypadkiem nie macie do czynienia z Sasinadą kolejną. To jest niebezpieczna sprawa. Lepiej nie jest taki- kłaść. To jest taki proceder bardzo fajny, ta Sasinada. No, można dać na przykład na fundację w międzyczasie Damiana Dudy. O, Oni to o. przynajmniej przeznaczą na ratowanie rannych żołnierzy na froncie ukraińskim. I to chyba będzie większy pożytek niż na jakieś tam kopertowe dachy. Proszę Państwa, i tym kończymy, tym Sasinem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy Państwa na jutro. Jutro też będziemy. U Andrzeja ptaki śpiewają. W związku z tym na zakończenie posłuchajmy śpiewu ptaków o poranku w jednym z krajów południa. Andrzej, musisz się włączyć, bo ja nic nie słyszę. Nie słyszę ptaków. O, są Ja ptaki. myślałem, że ty przygotowałeś tutaj jakiś specjalny materiał Nie, dotyczący. Wiesz co, wczoraj analizowaliśmy te ptaki i jednego z nich musiałem wykryć, bo tak uporczywie nam tu hukał. Okazało się, że to synogarlica, czyli taki rodzaj gołąb turecki, chyba tak to się nazywa. Bardzo specyficznie tak pochukuje. Hu, dziwnie. I bardzo donośnie. Dzisiaj tego Państwo nie słyszeli, ale może jutro. Dlatego zapraszamy na jutro o tej samej porze, a dzisiaj dla Państwa nad Kaczym Gniazdem lecieli Jacek Podgórski i Andrzej Rozenek. Do zobaczenia. Do widzenia Państwu.